Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Kasiu. Cześć Kamil. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Ostatnio w Egipcie. Okres zimowy, jak rozumiem. No już taki wczesnowiosenny, to był na majówkę, byłam akurat na wyjeździe. Bardzo fajnie, też byłem raz w Egipcie, spodobało mi się na nurkowym, wystarczy, zaliczone. Potem byłem na all inclusive, też spoko, zaliczone, wystarczy. Dzisiejszy temat to ekokampy nurkowe. Absolutnie nic mi to nie mówi, od tego zacznijmy. Co to jest? No to fajnie, że przyjechałeś i postaram się Tobie jakby temat przybliżyć i opowiedzieć trochę więcej o jak dla mnie bardzo niezwykłym miejscu i takim projekcie, można by powiedzieć. Najprościej rzecz ujmując, żeby to jakoś tak opisać w kilku zdaniach, słowach, jest to koncepcja 3 wiosek nurkowych, których filozofia jest bardzo spójna z dbałością o zrównoważoną turystykę i taki rozwój i poszanowanie lokalnych obszarów. Idea jest taka, że przyjeżdża się do niezwykłych miejsc położonych w zatokach i po prostu się tam śpi, je i nurkuje. Ilość nurkowań to jest dla bardzo osób też może być wymagających, które bardzo zależy. To jest tak jakby bardzo zbliżony projekt do safari, tylko nie odbywa się to na łodzi, na wodzie, tylko na lądzie. Tak. Mówisz, że to są 3 wioski, bo myśląc o ekokampach, ja myślałem, że to jest, nie wiem, wyjazd jakiś ekologiczny, że nie wiem. Ekologiczna jest taka filozofia prowadzenia tej formy obiektów noclegowych, nurkowych. Są to nurkowe wioski ekologiczne w okolicach Marsa Alam. To jest tak jakby dalekie południe Egiptu. Jeszcze do niedawna, z 15-20 lat temu nie funkcjonowało tam lotnisko komercyjne dla turystyki. Z czasem port lotniczy dla armii został otwarty dla ruchu turystycznego i coraz więcej osób zaczęło przyjeżdżać w tą część Egiptu Południowego. No i to są takie miejsca, które dają niezwykłą możliwość kontaktu właśnie z pięknem przyrody i otoczenia egipskiego. W najbliższej okolicy po prostu widać góry, pustynię, która przez plażę dociera do morza. Kampy powstały w 3, może potem wrócimy do takiego historycznego tła, bo też bym chciała wspomnieć, jak one powstały, jaka była wtedy filozofia, ale są właśnie w bardzo takim rozsądnych miejscach, jeśli chodzi o walory nurkowe położone. Pierwszy z nich jest około 30 minut jazdy na południe od lotniska w Marsalam. Kolejny do Marsa Nakari docieramy po kolejnych 30 minutach jazdy, czyli godzinę od lotniska w Marsa Alam. I następne, ostatnie miejsce jest już za Hamatą, to się nazywa Wadi Lami. Ono jest mniej więcej już 70-50 km od granicy z Sudanem, więc jesteśmy daleko na południu Egiptu. Czyli to są, rozumiem, stacjonarne nurkowania. Nurkowania są stacjonarne, ale mogą też się odbywać, głównie odbywają się z zodiaków. Z racji lokalizacji tych baz mamy możliwość nielimitowanych nurkowań z brzegu. Możemy po prostu udać się do centrum nurkowego, tam stoją na nas przygotowane butle, nabite nitroksem lub powietrzem w zależności. Po prostu zapisujemy się na tablicy i możemy eksplorować okoliczne rafy. Możemy też w cenie pakietu nurkowego mamy, w zależności jaki pakiet wybierzemy, ale też mamy możliwość właśnie wyjazdu busem lub zodiakami do kolejnych innych ciekawych miejsc nurkowych, do których już z racji odległości powiedzmy 10-20 minut jazdy nie dotrzemy.
No dobrze, to w takim razie, bo to są jakieś 3 wioski, 3 konkretne punkty, to czym to się różni od, nie wiem, takiego nurkowania stacjonarnego w hotelu? Tak sobie wyobrażam, że są hotele gdzieś i z tego z hotelu sobie wychodzę i idę nurkować. No na przykład, no przede wszystkim klimatem, który tam panuje, po prostu bazy te, które nazywają się Marsa Shagra, Marsa Nakari Wadilami. Projekt w ogóle zaczął się, tak mówiłam wcześniej, że może do historii Mhm. lekko się cofniemy, to może to tak pokrótce powiem, bo za czasów czyli w latach 90., przed 80., no do Egiptu praktycznie nie było ruchu turystycznego i teren właśnie okolic Marsa Alam należał do em, jednostki militarnej i tam nie było jako takiej turystyki, nie było lotnisk z dostępem dla turystów. No i właściciel, który założył te wioski, wpadł na pomysł, żeby umożliwiać osobom zainteresowanym, nurkującym, którym udawało się dotrzeć już do Egiptu, mm, taką formę nurkowania w postaci safari na zasadzie nie safari, jak my to znamy, że nurkujemy z łodzi, tylko safari, tak jak to się odbywa w Afryce, że na przykład ze zwierzętami z samochodów mogliśmy się przemieszczać z miejsca na miejsce. No i tak jakby eksplorował to wybrzeże, począwszy od okolic Hurgady na południe, z turystami eksplorował, rozkładano namioty, zabierano słodką wodę. Nawet na wyspie Wielki Brat powstało w którymś momencie na chwilę też eksplorowano właśnie okoliczne rafy. No i właściciel tych 3 ekokampów właśnie w ten sposób wprowadzał pierwszych turystów w podwodny świat w egipskich raf. No i w którymś momencie rząd egipski umożliwił po prostu już, turystyka zaczynała dochodzić, coraz bardziej docierać tutaj na te tereny i stało się możliwym zakup po prostu pod komercyjne funkcjonowanie dla obiektów turystycznych gruntów. No i on, znając doskonale, powiedzmy, wybrzeże Morza Czerwonego, wybrał sobie te 3 lokalizacje jako takie bardzo idealne pod kątem takich ekokampów i rozpoczął takie projekty. No i te projekty wraz z coraz większą ilością docierających turystów, przede wszystkim też wzrostem oczekiwań turystów wobec obiektów, w których się znajdują, no zaczęły się coraz bardziej te bazy rozwijać. Na ten moment, czym one się różnią od hoteli? Na pewno klimatem, który tam panuje, taką spójnością właśnie z otoczeniem, w którym się znajdują. Są to przeważnie domki, są to namioty królewskie, których też w ogóle nie można się bać, bo są niezwykle to urokliwą formą zakwaterowania. Tak z ciekawości powiem, że taki namiot ma 20 m². Znajduje się w nim minibar. Znajduje się praktycznie wszystko to, co w pokoju hotelowym, z tym, że jest to ta koncepcja taka zrównoważonego rozwoju. No ma się takie niezwykłe doznania podczas pobytu w tych kampach. No i tak jakby dedykowane one są nurkom po prostu od rana, od 6 rano do nurkowań nocnych. Każdy odwiedzający może po prostu eksplorować tutejsze rafy. Można też na przykład łączyć bardzo fajnie pobyt na przykład z jednym kampem i po kilku dniach przenieść się do kolejnego, żeby po prostu mieć zróżnicowane te miejsca, które się penetruje. No właśnie miałem o to pytać, czy to się różni od hotelu tym, że dalej można spać w namiotach, ale już odpowiedziałaś mi trochę na to pytanie. Odpowiedziałam. Od hotelu się też to różni tym, że nie ma formuły takiej powszechnie znanej all inclusive, nie ma muzyki głośnej, nie ma animacji. Ognisko jest? Ognisko jest, a na Sylwestra to jest podwójnie fajne ognisko i przeważnie jak robimy imprezy dla naszych grup właśnie w kampach, to kończy się to na fajnej zabawie przy ognisku. Mówisz namiot. Dzisiaj ludzie potrzebują prądu, żeby naładować aparaty, wszystko. Namiot, prąd. Jest tam taka rzecz? Jest tam cała infrastruktura. Powiem dalej, kolejnym etapem rozwoju właśnie tych miejsc jest to, że powstały nowe formy zakwaterowania. Są na przykład namioty nano,
które usytuowane są w pierwszej linii brzegowej, są super ekskluzywne, mają własne prywatne tarasy wychodzące nad samo morze, mają łazienki, mają wiatraki, nie mają klimatyzacji. Wszystkie domki, które są na terenie kampów, no tam ma to sens, żeby taka klimatyzacja funkcjonowała. W namiocie już jest trochę trudniej, ale tak poza tym to właśnie jest cała infrastruktura. Takie wyobrażam sobie trochę bycie takim harcerzem na jakiejś, nie wiem, No, ekskluzywnym namiocie, podwodnym nie? harcerzem Tak. może bardziej, ale no jest to skradły serce te miejsca bardzo moje i no jest to niezwykłe. Cała infrastruktura tam jest zupełnie nie odbiega standardem, jeśli chodzi porównując z hotelami. Nie, sama forma po prostu jest lekko inna, ale bardzo spójna z otoczeniem i z A czy Egiptem. powiedz mi, czy te kampy są gdzieś tak, nie wiem, dalej od miast? Tam jest jedno miasto w tej okolicy, nazywa się Marsalam. Mhm. Ono jest gdzieś godzinę drogi. Okej, ale to jest daleko mimo wszystko, nie? Bo wiesz, Nie pytam o mam. to, że wyobrażam sobie, no bo jak jesteś, wiesz, w mieście, przychodzi noc, to tych gwiazd nie widać, to czy nie wiem, Widać gwiazdy. no właśnie, o to pytam. Nie, właśnie zapada zmrok i no jedyne co widać to drobne takie bardzo klimatyczne oświetlenie, ewentualnie latarki, jeżeli ktoś nurkuje w nocy, to światło gdzieś tam się wyłania z tafli wody. Ale ma się takie poczucie bycia na końcu świata, trochę zagubionym, można odpocząć, jeżeli ktoś potrzebuje skorzystać z internetu, z prądu, no energia jest wszędzie, a można też naprawdę się bardzo oderwać i takim najwspanialszym miejscem jest właśnie ten trzeci, najbardziej oddalony na południe ekocamp Wadi Lami. No, że on jest bardzo blisko granicy z Sudanem i tam jest naprawdę niezwykła atmosfera. Jeszcze nie dotarła taka infrastruktura właśnie, jeśli chodzi o hotele. Może w tle widać 1-2 obiekty, ale tak poza tym to jeszcze tam niewiele się dzieje turystycznie, więc jest cudownie. Mówisz, że Sylwestra są super, nie jest zimno w takich namiotach. Z grudzień jednak, nie? Grudzień, dostaje się kocyki, jeżeli ktoś potrzebuje. Zależy też jak się trafi z pogodą, ale nie, no, bardziej mi się wydaje w Egipcie przeszkadza wiatr niż temperatura i to może być bardziej uciążliwe, ale w namiociku jest przytulnie. No tak, Zawsze można się wygrzewać. no to brzmi teraz ciekawie, rozumiem w takim razie, czy są ekokampy, to jest taki wyjazd, obcowanie z tą przyrodą, Jest, tak. spanie, słuchaj, namiot na plaży z dostępem do wody i sobie wychodzę z namiotu, idę nurkować, brzmi Tak, super. idzie się powiedzmy 50-100 metrów do miejsca, gdzie jest centrum nurkowe, taki namiot, zadaszenie, tam przygotowane są butle, zabieramy, idziemy nurkować. Wyjątkiem jest właśnie Wadi Lami, ten najdalej na południe. Tutaj nie ma, odległość do najbliższej rafy wymaga skorzystania z Zodiaka, chociaż dodam, że w tych kampach Marsa Nakari, Marsa Shagra ma się wybór, bo też można i schodzić sobie z butlą z brzegu, ale można też wystartować z brzegu, zamówić sobie odbiór Zodiaka, wypłynąć Zodiakiem, wrócić Zodiakiem. Można wypłynąć Zodiakiem, wrócić po prostu nurkując. Jest wiele wariantów i możliwości nurkowania na północnej i południowej rafie. A powiedz mi, jak jadę na taki ekocamp, to, bo najczęściej na przykład na safari jest jakiś plan. Dzisiaj to, jutro to, oczywiście jak pogoda pozwoli. 4 nurkowania dziennie, ordnung totalny. Wiemy, jaki jest plan raf. Jak to wygląda z ekokampem, że raczej tam sobie przyjeżdżam i jak chcę, to idę nurkować, a jak nie, to sobie leżę w tym namiocie i sobie chilluję po prostu. Fajnie jest to właśnie, że ma się duży wybór, bo w zależności jeszcze tak, 2 pierwsze kampy Marsa Shagra, Marsa Nakari ma się w pakiecie wliczone nielimitowaną ilość nurkowań i tam możemy sobie, jeżeli nurkujemy właśnie na House Reefie, sami decydujemy w jakich godzinach, kiedy, ile, jest to nielimitowane. Do tego są też nurkowania na bardziej takich odległych miejscach i tam rzeczywiście może pojawić się temat, że trzeba na konkretną godzinę się stawić, spotkać, ale
My sobie ustalamy, zamawiamy, kiedy nurkujemy, w które miejsce jedziemy i tu nie ma tak jakby takiego stresu. Natomiast w Wadi Lami jest to tak zorganizowane, że na poranne nurkowania 2 wypływamy o stałej godzinie. No i jeżeli się tu nie załapiemy, no to trudno. Potem jeszcze jest nurkowanie popołudniowe, nurkowanie nocne. Nie ma tego konceptu, że stoją przygotowane butle, bo za każdym razem musimy po prostu wypłynąć zodiakiem. Mhm. I Ale czy jest ta różnorodność, jak chcę sobie jest pojechać? bardzo duża. Nie, bo tak mówię, że często osoby, które nurkują, ale ktoś z rodziny nie nurkuje, no to rozumiem, że ja powiedzmy idę sobie nurkować, ale reszta ludzi sobie leży na tej plaży, namiocie, Tak. i że tak powiem ma co robić i super, nie? Ma bardzo wiele zajęć, bo jest też możliwość, organizowane są przeróżne wycieczki, jest joga, są masaże. Kamp najbardziej na południu Wadi Lami jest kapitalnym spotem dla kitesurferów. Funkcjonuje to tam centrum kitesurfingowe. Można sobie zarezerwować pakiet combo łączący i nurkowanie z kitesurfingiem, więc po prostu Wadi Lami ma bardzo dobre, naturalne warunki, żeby tam popływać. Można też tylko na kajta pojechać. Można, właśnie wspominałeś o gwiazdach, pojechać na pustynię wschodnią w nocy i zupełnie zobaczyć mgławice, gwiazdy, konstelacje. Są takie specjalne wycieczki organizowane, więc no można obcować z tym Egiptem niekoniecznie w formule all inclusive właśnie lub też na safari, no bo też są osoby, które niekoniecznie się gdzieś tam mają taką no, chęci zawsze być na safari. No tak, ja jestem z tych osób, w safari fajne, ale na raz. Ja raczej jestem z tą osobą, która tam trochę ponurkować, trochę coś innego porobić i właśnie zaczynam czuć, że być może to jest dla mnie właśnie to wyjazd nocą gdzieś na jakąś pustynię. Właśnie na safari nurkowych często w Egipcie brakuje mi tego zejścia na ląd. Gdzieś tam dopłynęliśmy, fajne miasto, no ale no sorry, nie? A tu widzę, że to może być fajne, takie ekokampy mogą być dla takich ludzi, którzy chcą coś więcej porobić niż tylko nurkować. Dzisiaj ponurkuję, jutro na kitesurferze, trzeciego dnia sobie odpocznę na jogę, czwartego to sobie pojadę Można gdzieś fajnie tam, nie? pozwiedzać, bo to, co zauważam, bardzo mało naszych klientów gdzieś tam uczestniczy w tych, poznaje Egipt też od strony historycznej i tych bardzo Mhm. ciekawych obiektów historycznych. No i chciałabym wtrącić, że z kampów można bardzo fajnie zorganizować sobie wycieczkę, na przykład do Luksoru, Karnak, Dolina Królów. Jest to wszystko w zasięgu. No i też jeszcze powiem w kontekście Solar Eclipse w 2027, że takim momentem, gdzie właśnie będzie zaćmienie stosunkowo długie, trwające ponad 6 minut, no to właśnie są okolice tych 3 kampów, więc jeżeli ktoś miałby ochotę przeżyć takie doświadczenie, to też kampy są dobrą opcją. No, to naprawdę brzmi bardzo fajnie, nie? A jeszcze, bo mówiłaś, że są w namiotach drink bary, to pewnie dojdziemy do tego, ale właśnie jak wygląda na takim kampie wyżywienie? No bo to nie jest hotel, jest to jednak namiot, jakieś domki, ale jeść trzeba. Czy to wygląda tak, że musimy sobie coś upolować w tej wodzie, jak z ognisko usmażyć, czy jednak Na jest... pustyni. No właśnie. No, wszystko czeka gotowe. Kampy mają bardzo fajne, klimatyczne stołówki, restauracje w takim beduińskim stylu. W pakietach mamy wyżywienie 3 razy dziennie, które niczym nie odbiega standardowi hotelu. Ale w ciekawszym klimacie, jak W rozumiem. ciekawszym klimacie siadamy sobie na tarasie z widokiem na wychodzącym na morze i mamy śniadania, lunche, kolacje. Pomiędzy są przekąski. W cenie pakietu mamy napoje bezalkoholowe, cola, Fanta, Sprite, woda. No, także nikt nie chodził głodny, nie spotykało się. Jeżeli ktoś ma jakieś takie swoje wymagania dietetyczne, specjalne, czy też pod kątem zdrowotnym, to też nie ma tutaj jakichś ograniczeń, a więc cały pakiet usług świadczonych przez kampy nie odbiega w żadnym momencie usługom hotelu. Są na bardzo wysokim standardzie. Po prostu forma tego jest inna, jest taka w stylu
takiej przygody ekologicznej, nurkowej. Tak, czyli że to nie jest, bo ja mam taką śmieszną historię, że kiedyś mówię do żony, chodź pojedziemy do znajomych na działkę i ona sobie wyobrażała tą działkę, wiesz, taki gdzieś tam wychodek, brak wody, brak prądu. Nie, to No, to nie jest survival, to jest jednak mimo wszystko ekskluzywny, fajny wyjazd, ale w zupełnie innym miejscu, tak. dostosowanym do dzisiejszych standardów turystyki. I nawet powiem, ona właśnie mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy bardzo w fajny sposób jest taką zupełną, ciekawą alternatywą, którą coraz częściej ludzie poszukują, bo jeżdżąc regularnie na łódkę do hotelu, to w pewnym momencie już tak jakby tam się nic za wiele nowego nie wydarza, a tutaj mamy takie doświadczenia swoje, obcowanie z przyrodą, z naturą, no to tak zostawia, gdzieś tam zostaje w głowie i bardzo to polecam. Ja bardzo dobrze to rozumiem, bo poza właśnie tym podcastem prowadzę dużo szkoleń, ja większość hoteli już zwiedziłem i jak mam dziś jechać na wakacje, to ja już mówię, nie chcę do hotelu, bo ja to wszystko znam. Także takie ekokampy faktycznie może być coś ciekawego. Bardzo. A powiedz mi a propos zwierząt, bo czy one przychodzą do nas do tych kampów? Zdarzyło się tak, że nie wiem, ktoś przylazł, jakieś zwierzątko? Wielbłądy przychodzą na przykład, O. pieski. Wielbłądy często korzystają z basenów do płukania sprzętu. To tak sobie upodobały A jeszcze bardzo. kąpią się czy piją raczej? Raczej piją wodę. No i pieski zaglądają, koty, także głównie to, te zwierzaki, ale jeszcze tak chciałam powiedzieć właśnie okolice pomiędzy kampami Marsana Kari i Wadilami. Tam się znajduje taki park narodowy Wadi Gimal i jest to obszar mniej więcej 60 kilometrów, ciągnie się przez około 60 kilometrów. I tam się znajduje takie miejsce chronione, bardzo dużo namorzynów tam występuje. A jeżeli są namorzyny, tego w ogóle nie spotykamy, będąc w okolicach Hurgady, w Szarmie, nie ma takiej przyrody. A zjeżdżając w stronę Wadilami, będąc w kampie, tam właśnie namorzyny występują, lasy mangrowecowe mamy. Tak tego raczej nie widzi się w innych częściach Egiptu i tam jest bardzo dużo ptactwa i to takie właśnie ptactwo w stylu na przykład jacie sunę, jakie ptactwo? Są, Duże. nie, jak ono się nazywało? Namorzyny, co to było za szponiaste sokoły, wiedziałam, ptactwo szponiaste. Musimy to co? Nie, szponiaste sokoły, nigdy tego nie pamięta. Ptactwo właśnie z sokoły, ale jeżeli ktoś się fotografią pasjonuje, to jest to idealne miejsce, żeby właśnie kadry połapać. Jest tam sporo właśnie ptactwa żyje. A powiedz mi, w jakim terminie na takie kampy najlepiej się wybrać? Latem, wiosną, wczesną, zimą? Zima jest w Egipcie najtrudniejsza, bo wieje wiatr. I można trafić tak jakby, szczęśliwy mieć turnus i gdzieś bez wiatrów się obędzie. Woda też jest chłodniejsza. Szczyt sezonu to jest marzec, początek sam grudnia, listopad. To są najbardziej gorące miesiące i marzec, kwiecień, maj. Chociaż latem, jeżeli ten standard właśnie zakwaterowania, jeżeli ktoś wybierze sobie, zamieszka w willi klimatyzowanej, willi deluxe superior, to ma naprawdę bardzo dobre warunki, tak jeśli chodzi o noclegi, bo jest klimatyzacja, w ciągu dnia jednak jest gorąco, ale jeżeli nurkujemy, są też zwolennicy, bo w okresie letnim podwodny świat też dużo większego życia jest, więc to też nie jest zły okres. To już jak to woli, ale styczeń, luty powiedziałabym, że jest to taki moment trochę, początek marca, taki najniższy sezon i Tak, najmniej wiatr, sprzyjające tak. warunki są. Woda jest dosyć chłodna i chociaż to też zależy, jaką trafimy porę, w danym roku. Nie każdy rok jest No tak. równy poprzedniemu. Teraz ta najtrudniejsza cena i ile to właśnie kosztuje? Znaczy mniej więcej, jakie są to widełki? Mniej więcej. Zależy od formy zakwaterowania. Mniej więcej powiedziałabym, że to przedział między 7 a 8 tysięcy złotych, ale tutaj już mamy wliczone
koszt przelotu, koszt zakwaterowania, transfery, pakiety nurkowe, wyżywienie pełne, napoje bezalkoholowe, ubezpieczenie. Wyjeżdżacie Państwo też z koncesjonowanym organizatorem, otrzymujecie dokumenty niezbędne przed wyjazdem, jak się przygotować. No to taki mniej więcej pakiet, tak bym szacunkowo powiedziała. A na takie kampy swój sprzęt nurkowy trzeba zabrać, jak rozumiem? Czy jest możliwość tam wypożyczenia na miejscu czegoś, jakby mi brakło? Jest doskonale wyposażone centrum nurkowe, każdy posiada takie centrum. Jeśli chodzi o nurkujące dzieci, juniorów, to kamp Marsa Szagra ma też bardzo dobrze, znaczy w każdym kampie znajdziemy wyposażenie też dla juniorów nurkujących. Marsa Szagra, tak jakby jest największą bazą, taką bazą matką. Ona jest najbardziej taka wszechstronnie wyposażona i tam też znajdziemy akwalung i dla wyposażenia. Pianki tak samo pewnie. Pianki, tak. Jeszcze tak chciałam powiedzieć w kontekście osób niepełnosprawnych właśnie Marsa Szagra ma część domków została przystosowana, bo przyjeżdżają tam grupy właśnie osób na wózkach. Została specjalnie przygotowana, że przed bungalowami są takie trapy. Przygotowano, szersze są wejścia, szersze łazienki. Jest to skomponowane bardziej, właśnie dostosowane też do potrzeb takich osób, które mają. Ile razy byłaś na tych ekokampach? Oj, dużo. I mogłabym cały czas tam jeździć. Wspaniale wypoczywam i fajnie się nurkuję. Naprawdę bardzo lubię. Czy polecasz? Oj, bardzo polecam. Z całego serca polecam. Ja właśnie zostałem namówiony, ale tym wyjazdem na pustynię w nocy. Aha. Ja wiem, że to jest podcast o nurkowaniu, ale... Ale mimo wszystko, tak? Tak, bo to jest takie właśnie urozmaicenie, coś zobaczyć innego, nie? Tak. Ja to trochę zawsze porównuję do ludzi, co latają na all inclusive na całym świecie, ale poza hotel nie wyszli, nie? Więc właśnie będąc w tym Egipcie, chciałbym zobaczyć coś więcej niż tylko świat podwodny, bo nad wodą też jest dużo fajnych rzeczy. Jest i to tak, ma się takie będąc tam poczucie trochę, że się coś odkrywa, że jest się takim, może nie pionierem, bo to już turystyka za daleko poszła, ale jednak ten kontakt taki z pustynią, z morzem, fajnie się ten Egipt poznaje tak naprawdę, bo ciężko w hotelu poznawać jakieś miejsce. Tak, te hotele to na całym świecie tak samo wyglądają. Tak, i to jest takie właśnie alternatywa dla turystyki masowej którą bardzo polecam. I zobaczyć 20 metrów kwadratowych w namiotu z minibarem, to też. I one są tak wszystkie bardzo, bo teren jest bardzo rozległy, przylegający do zatoki i poustawione są namioty w rządku, za nimi bungalowy, wszystkie wychodzą na morze. Zasypia się, słyszy się szum fal, budzi się, słyszy się szum fal i nawet kiedyś ktoś gdzieś tam wrócił, miał namiot bodajże w pierwszej linii brzegowej i ten szum fal, to tak nie może iść, to jest za głośno, to mi po prostu bardzo przeszkadzało i ja tak, też tak można. Poproszę cichszą wersję. Ale jest tam bardzo cicho i fajnie, tak można się zagubić, zatopić tam na tydzień, 2, kto ile może. Najkrótszy pewnie okres to takie tydzień, tak? Wyjazdem takie tygodniowe. Tygodniówki, chociaż teraz loty, bardzo dużo lotów w takie, zwykle standardowo latały się sobota, ale teraz bardzo dużo połączeń do Marsa Alam dołożyli po prostu przewoźnicy i można sobie to na przykład zrobić z tego 9-12 dniówkę, 2-tygodniówkę, można pojechać, połączyć po prostu 2 miejsca i to nie jest zły pomysł. Można polecieć do Kairu, zobaczyć Kair, teraz to wielkie Muzeum Egipskie, Tak. to wielkie wydarzenie. Ja jeszcze nie byłam niestety, ale bardzo bym chciała. Spodziewam się, że będzie to niesamowite wrażenie. Można to na przykład połączyć z pobytem w oazie Siwa na przykład, gdzieś w ogóle w innych częściach Egiptu i można fajny pakiet zbudować.
A my możemy w tym pomóc. Dokładnie tak. I tym miłym akcentem dzięki Ci za przybliżenie tematu ekokampów. Na początku myślałem, że to chodzi o zbieranie rzeczy z dna wody. Ale też są takie akcje. Okej, czyli coś się zawsze dzieje. Dzieją się okresowo warsztaty fotograficzne, właśnie tak może z racji tego, że to miejsce kładzie duży nacisk na ekologię, nie idą na masę, na wielkość, wolumen, tylko na jakość. I po prostu wiele rozwiązań takich wprowadzono, które dbają o środowisko. Energia zasilana jest z solarów, jest wielkie pole solarowe przed kampem Marsa Szagra. Mają swoją hodowlę, uprawiają przeróżne warzywa. Idea jest taka, że na terenie całego kampu są dystrybutory z wodą. Przyjeżdżając otrzymujemy jedną butelkę i po prostu ją możemy sobie napełniać. No, tak z głową to się odbywa. Czyli nic, tylko pojechać i zobaczyć. Tak. Dzięki i do zobaczenia w takim razie. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.